Założenie rachunku bankowego dla firmy zagranicznej jest jednym z największych wyzwań dla przedsiębiorców. Jakie błędy najczęściej popełniają? Jak się przed nimi ustrzec? Oglądajcie. Jesteśmy przyzwyczajeni, że otwarcie rachunku bankowego w Polsce dla polskiej firmy jest stosunkowo prostą operacją. Cały proces komplikuje się, gdy zakładamy firmę za granicą i to dla niej chcemy na miejscu otworzyć rachunek bankowy. Dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim banki chronią swoich lokalnych klientów oraz bronią się przed zagranicznym kapitałem spekulacyjnym. Udzielając odmowy, powołują się na miejscowe przepisy lub w ogóle nie udzielają wyjaśnień. Co więc zrobić, aby zwiększyć swoją szansę na posiadanie rachunku bankowego? Zacznijmy od najprostszej rzeczy, czyli analizy struktury spółki. Analitycy bankowi nie lubią mieć zbyt dużo pracy. Zdecydowanie lepiej postrzegają firmę, w której w strukturze udziałowej są osoby fizyczne niż inne spółki. Dlaczego? Bo oprócz badania samej spółki, która chce otworzyć rachunek, muszą się wówczas szczegółowo przyjrzeć spółce matce. Coraz więcej instytucji bankowych bada realny związek firmy z krajem jej rejestracji. Korzystanie z wirtualnego biura może być dyskwalifikujące już na samym początku. Warto jest więc wybrać taki adres rejestrowy, który daje dostęp nie tylko do skrzynki kontaktowej, ale też i realnych miejsc pracy. Banki, sprawdzając realną działalność firmy, nierzadko dopytują się, czy posiada ona lokalnych kontrahentów. Dla nowo otwartej spółki warto jest więc przygotować listy intencyjne z miejscowymi kontrahentami, natomiast dla tych już istniejących historię współpracy. Największym zaufaniem cieszą się jednak te firmy, które zatrudniają lokalnych pracowników. Wiadomo, że taki pracownik nie pracuje w biurze wirtualnym. Jest to więc najlepszy dowód na to, że firma prowadzi realną działalność w danym państwie, co znacząco zwiększa prawdopodobieństwo otwarcia rachunku. Możemy być firmą, która posiada realne biuro, zatrudnia miejscowych pracowników, współpracuje z lokalnymi kontrahentami, a mimo to bank odmówi nam założenia rachunku. Dlaczego? Banki z założenia nie chcą nawiązywać relacji z firmami, których działalność uważają za ryzykowną, sprzeczną z prawem albo taką, której po prostu nie rozumieją. Warto jest więc zawczasu sprawdzić, czy profil naszej działalności jest zbieżny z tym, który jest akceptowany przez bank. Może się zdarzyć, że Waszej firmie odmówi jeden, drugi, trzeci bank. Żyjemy jednak w XXI wieku i zaczęły się pojawiać alternatywy w postaci tzw. banków internetowych. Są to licencjonowane w Unii Europejskiej instytucje, które mogą prowadzić rachunki biznesowe, dokonywać przelewów czy też wydawać karty. Najpopularniejsze to Revolut, TransferWise czy Paysera. Są one monitorowane przez nadzory krajów, w którym są zarejestrowane. Ich przewagą jest przyjazny interfejs oraz niskie koszty zarówno prowadzenia rachunku bankowego, jak i samych przelewów. Pamiętajcie, od każdej decyzji odmownej nie ma już odwołania. Składanie drugiego wniosku do tego samego banku też jest pozbawione sensu, gdyż ten stary i tak gdzieś jest w systemie. Przygotowując wniosek, zróbcie więc to dokładnie i zgodnie z wymogami danej instytucji.